Pod mikroskopem widzimy krawędź po kamieniu Morihei Extra Fine. Jest to krawędź koląca, nawet przyjemnie to goli, ale można to jeszcze podciągnąć i dzisiaj spróbujemy podciągnąć jeszcze tą krawędź na kamieniu naturalnym Arkansas. Cześć, niedawno pokazywałem, jak ostrzyłem syntetycznie tą brzytwę. To jest brzytwa ze stali nierdzewnej Friodur 17. Teraz będę chciał trochę jeszcze polepszyć krawędź, jaką ona ma i wykończyć ją już bardzo, bardzo drobno na kamieniu naturalnym. Kamień naturalny to jest Arkansas. Ta sztuka jest skupiona od Dana, z Dan Whetstones. Kamienie Arkansas charakteryzują się tym, że kategoryzuje się je ze względu na ich gęstość i co za tym idzie twardość. Ten jest opisywany jako ultrafine, czyli jest o największej gęstości. One mają dosyć duże drobinki ostrzące, ale przez to, że są takie gęste, to są bardzo zbite i one tych drobinek nie uwalniają. Nawet pod bardzo mocnym tarciem one żadnych drobinek tutaj ostrzących nie uwolnią, nie wytworzą żadnej zawiesiny z siebie. Takie kamienie tak twarde jak Arkansasy są bardzo podatne na to, jak wykończymy powierzchnię kamienia, czyli zupełnie inaczej będą się zachowywać, kiedy powierzchnia kamienia będzie wyrównana na papierze o gradacji 400, inaczej na 800, inaczej kiedy będzie wypolerowana. Dwie strony, równanie tych kamieni to jest bardzo, bardzo ciężkie zadanie. Ja mam wyrównane obie strony tego kamienia. Jedna jest matowa, to jest wyrównana chyba płytką Atoma o gradacji 400, a druga już ma dużo pracy za sobą, jest wypolerowana. Teraz pokażę Wam, jakie są różnice pomiędzy takimi stronami. Bardzo to łatwo zobrazować, polewając po prostu wodą. Tu jest strona matowa. Strona matowa jeszcze jakoś tą wodę przyjmuje. Coś z tej wody zostaje na kamieniu. Jest kamień tak jakby ciemniejszy, no i można by było tutaj pracować jeszcze na tej stronie z wodą. Tu zaś mamy stronę wypolerowaną. Na stronie wypolerowanej, jak poleję wodą, to woda nie trzyma się kamienia. Strona jest tak gładka, że woda po chwili właściwie w całości będzie spływać z tego kamienia. I ona, jak widzicie, po takim przesunięciu palcem, woda wraca do siebie. Ona bardziej siebie chce się trzymać, niż wchłaniać się w kamień, bo to jest niemożliwe przy takiej gładkości. I teraz na takim kamieniu praca z wodą na wypolerowanej powierzchni jest niemożliwa, więc będziemy sobie pracować z użyciu oleju, stąd też rękawiczki. Trochę sobie spróbuję oczyścić, żeby jak najmniej tej wody zostało na powierzchni kamienia przed nalaniem oleju. Ogólnie kamienie Arkansas są uznawane za olejowe. Większość kamieni, które są bardzo gęste, bardzo twarde, to ostrzy się na nich na oleju. Nie ostrzymy na oleju na miękkich kamieniach przeważnie, chociaż moim zdaniem nie jest to jakieś zabronione, można tego próbować. Ale miękkie kamienie, jeżeli mają jakieś pory, w które olej może wsiąkać, to mogą ten kamień zatykać. Zamiast pozbywać się resztek stali z kamienia, to będą zatykać ten kamień jeszcze bardziej, bo gęsty olej będzie wnikał w strukturę kamienia i
kamień przestanie po prostu ostrzyć po jakimś czasie, albo będzie dużo inaczej się zachowywał niż wcześniej ostrząc na wodzie. Będzie trzeba było większą warstwę wierzchnią zdjąć z niego, żeby pozbyć się tego śladu oleju. Tutaj olej nie wniknie nam w strukturę kamienia, więc jest bezpieczny, żeby go używać. Troszkę oleju damy na kamień, rozprowadzimy go sobie. Tak, żeby cała powierzchnia, to oleju sporo za dużo dałem, ale większość z niego zaraz się wytraci. I przypominam, brzytwa o profilu prostym, nie trzeba tutaj nic kombinować, tylko ostrzymy. Kamień nie ma właściwie żadnego feedbacku, oprócz tego, że możecie słyszeć takie lekkie klejenie się krawędzi tnącej do kamienia, kiedy przekładam z jednej strony na drugą. To świadczy o tym, że jest bardzo dobry styk krawędzi tnącej z powierzchnią kamienia. Kamień jest równy, krawędź tnąca jest równa, brzytwa jest prosto, dobrze przylega, więc jest takie uczucie przyklejenia się powierzchni. Ostrząc na takim bardzo twardym kamieniu jest bardzo ważne, to, jakiej siły używamy do ostrzenia, do dociskania brzytwy. Teraz, jak już finiszujemy, nie możemy absolutnie dociskać brzytwy do kamienia. Musi to być sam ciężar brzytwy albo mniej, bo każde dociśnięcie może spowodować, że brzytwa, spotykając się z tak twardym materiałem, ta stal się w moment poszczępi i bardzo szybko można sobie zepsuć krawędź tnącą, nieumiejętnie dociskając brzytwę przy ostrzeniu na tak twardym kamieniu. Tak, wspominałem, wykończenie powierzchni kamienia ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób on ostrzy. Im bardziej wypolerowana krawędź, tym wyżej będzie wykańczał brzytwę. Spowodowane jest to tym, że te drobinki ostrzące, które on ma, mimo że mają tam z 1,5 mikrona czy coś koło tego, są bardzo duże, jeżeli chodzi o standardy wykończenia brzytwy, ale one się nigdy nie odrywają. Zostają na tej powierzchni, będąc na tej powierzchni, polerując ją, one nie odrywając się będą się zaablać w nieskończoność właściwie, aż do takiego momentu, tak jak tutaj, że kamień właściwie nie przyjmuje wody i ta powierzchnia jest bardzo, bardzo wygładzona, bardzo wysoko będzie polerować brzytwę. Wciąż będzie to kamień naturalny i nie będzie ta łysinka wyglądać tak gładko jak po kamieniu syntetycznym, na przykład 12 000, ale można się zaskoczyć, bo po takim Arkansasie brzytwa jest maksymalnie ostra. Nie wiem, czy jakikolwiek inny kamień wykańcza brzytwę tak ostro jak właśnie Arkansas. Ja się chyba nie spotkałem. Bardzo dobre ginaty czy kamienie wako potrafią wyciągnąć brzytwę bardzo mocno i bardzo dać ostre krawędzie, ale większą łagodność mają i te krawędzie jednak tej ostrości mają o promil mniej niż właśnie po takim wypolerowanym kamieniu Arkansas. Na oleju ostrzy się
przyjemnie. Ja bardzo lubię ostrzyć na oleju, bo mimo, że trzeba potem troszkę posprzątać i używać rękawiczek, no to jak sami widzicie, syfu naokoło jest dużo mniej niż używając zawiesiny. Używając zawiesiny to bardzo dużo wody lejemy na kamień. Ta zawiesina wydostaje się z kamienia, pada wszędzie naokoło naszego blatu roboczego, a później wysycha, zostają takie białe plamy albo plamy w kolorze tej zawiesiny, które nie zawsze łatwo się ich pozbyć. Tak, tutaj widać, że pełno tych plam zostało, bo żeby je usunąć, to wymagałoby to jakiegoś mocniejszego szorowania mojej podstawki, a zupełnie mi to do szczęścia niepotrzebne. Jeżeli chodzi znów o wypolerowaną krawędź na kamieniu Arkansas, skoro wszystkie drobinki są tutaj zaoblone, kamień ma bardzo wysoką gradację. Umownie, mówię o gradacji umownie, żebyśmy mniej więcej mieli pojęcie, jak to porównać do czego, bo kamienie naturalne nie można mówić w ich sensie o gradacji numerowanej. Nie można powiedzieć, że kamień naturalny ma gradację tam 10 000, 15 000, bo nie da się tego stwierdzić. Sami wielokrotnie widzieliście na moich materiałach, na zdjęciach z mikroskopu, że nawet wysoko wypolerowane krawędzie po kamieniach naturalnych będą miały ryski. Kamienie naturalne także nigdy nie będziemy pewni w 100%, że wszystkie drobinki oszczące są jednakowego rozmiaru, więc nie będziemy mogli sklasyfikować jednoznacznie jako kamień o gradacji z numerem X. Także mogą mieć gradację większą, mniejszą, mogą być wykańczające, ale dokładnego numeru określić się nie da. Przynajmniej ja nie znam takiego sposobu, żeby taką gradację określić. Można umownie mówić, że jakiś kamień naturalny ma gradację taką jak na Niwa 10 000, ale to prawdopodobnie jest powiedziane na podstawie rezultatów, jakie otrzymujemy przy przykładaniu brzytwy do twarzy i goleniu. Że odczucia są podobne i włosy, czy podobnie trzeba prowadzić brzytwę, tak jak po kamieniu danej gradacji, który jest kamieniem syntetycznym. Aczkolwiek każda sztuka może być inna. Kamienia naturalnego. Arkansasy zaś też każda sztuka może być inna, ale one są dosyć stabilne. Jeżeli zmierzy się ich gęstość, to kamienie o podobnej gęstości będą zachowywać się podobnie. I chyba Dan ze Stanów jest właśnie takim wyznacznikiem, jeżeli chodzi o jakość tych kamieni. Jeżeli kupimy kamień od niego, to możemy mieć pewność, że będzie nadawał się do ostrzenia brzytwy. Jak widzimy, ostrząc na oleju, kamień cały czas ma warstwę cienką oleju na sobie i więcej nie potrzebujemy. Możemy jeszcze pod koniec ostrzenia dolać sobie kapkę oleju, żeby ewentualne drobinki stali, które są na powierzchni, zmyć. Ale bez tego też sobie poradzimy, zwłaszcza na tym etapie, kiedy wykańczamy i bardzo wysoko polerujemy krawędź, a nie zdzieramy bardzo dużo tego materiału z blanku brzytwy. Jeżeli chodzi o wykończeniowce naturalne, no to mamy
Ja rozróżniam takie typy jak łupki właśnie. W łupkach są MST, Lalun, czy właśnie kamienie z Francji, Turyngijczyki. Też, mimo że to chyba nie jest łupek, to zaliczyłbym do łupków Kotikul, chociaż on jest taki specyficzny, oraz BBW, ale ostrze na nim, tak jak na łupku, zasada działania jest taka sama. Drugim typem to są dżinaty. One działają inaczej niż łupki, bo ich zawiesina się wyrabia i wraz z ostrzeniem na jednej zawiesinie nie staramy się jej rozwadniać, tylko ją przerobić i wtedy uzyskujemy mniejsze cząsteczki, bo one się rozbijają i zaoblają w trakcie pracy na zawiesinie, czyli model pracy na takim kamieniu jest inny. Kolejnym typem właśnie są kamienie olejowe, takie jak Arkansas, kamienie z wysp bodajże, także mają podobne działanie, że nie pracujemy na zawiesinie na nich, tylko pracujemy na powierzchni. W zależności od tego, jak powierzchnia jest wykończona, tak rezultaty będą inne. Co nie zmienia faktu, że sposób wykończenia powierzchni może zmienić odczucia przy ostrzeniu na każdym kamieniu. Ale na niektórych bardziej, na niektórych mniej. Kamienie olejowe, takie jak Arkansas, właśnie na tym się skupiają. Na przykład kamień łupek jakiś, czy dżinat też może zmienić swoją charakterystykę, jeżeli wypolerujemy krawędź kamienia. I będzie to działać na takiej samej zasadzie jak na kamieniu Arkansas, że jeżeli nie będzie uwalniać pod wpływem ostrzenia swoich drobinek ostrzących, to te, które są w kamieniu zawarte, w twardym kamieniu, będą się zaoblać i kamień będzie wyżej polerował, ale przeważnie po odświeżeniu powierzchni takiego kamienia właśnie kamieniem do wytworzenia zawiesiny już tą powierzchnię odświeżamy i już nie będzie taka gładka, więc sposób pracy jest inny. Spróbuję dolać troszkę oleju, chociaż widzę, że sam się tutaj dolewa. Damy kapkę świeżego. Jeszcze kilka ruchów zrobimy, wykończając ostatecznie naszą krawędź. Na takim kamieniu, jeżeli mamy stronę matową, to też bardzo duży wpływ ma to, jak dociskamy brzytwę. O ile na samym końcu już nie możemy docisnąć, bo ta brzytwa po prostu krawędź ulegnie zniszczeniu, to wykonując pracę na średniej gradacji, powiedzmy, na nisko wykończonej powierzchni na kamieniu Arkansas, poprzez docisk tak jakby przyspieszamy ostrzenie i sprawiamy, że krawędź tnąca, jaką uzyskujemy, będzie bardziej porysowana. Później zwalniając coraz bardziej docisk, zmieniamy charakterystykę ostrzenia z zdzierania stali z ostrzenia na polerowanie. I to by było na tyle. Sprawdzimy sobie teraz, jak krawędź wygląda
pod mikroskopem. Pod mikroskopem widzimy bardzo ładnie wypolerowaną łysinkę. Ta krawędź będzie już super ostra i przy tym być może nie tak łagodna jak po ginacie, ale żadnego problemu z żadnym typem zarostu taka krawędź już nie będzie miała. Tak to zostawię i z przyjemnością się tym będę golił.